Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i dzisiaj zerkniemy sobie na ciekawe premiery gier na konsolę na miesiąc kwiecień. Za dużo ich nie będzie, więc i ten materiał będzie dość krótki. Lecimy! Zacznijmy jednak od spóźnionego newsa i premiery, która ma mieć miejsce jeszcze 31 marca. Zupełnie przypadkiem dowiedziałem się, że Moss Księga Druga ma pojawić się na PlayStation VR właśnie tego dnia, a że jest to gra, na którą bardzo czekam, to umieszczam ją w tym zestawieniu. Akcja dwójki dzieje się zaraz po zakończeniu wydarzeń z części pierwszej i ponownie wcielamy się w ducha, który pomaga małej dzielnej myszy imieniem Quill w przywróceniu ładu w krainie Moss. Gra ma być podobno 1,5 raza dłuższa niż jej poprzedniczka, spotkamy także nowych przeciwników, zdobędziemy nowe oręże i będziemy rozwiązywać nowe zagadki. Już trzymam kontroler od PS4 w gotowości i zacieram ręce. Because her story depends on you. Siódmego kwietnia na Nintendo Switch pojawi się The House of the Dead Remake, czyli odświeżona odsłona arkadowej strzelanki, która w 96 trafiła na automaty, a później królowała także na Sega Saturn oraz PC-tach. Uwielbiam grać w te celownikowe strzelanki, dlatego po ten remake bardzo chętnie sięgnę, zwłaszcza, że ma on wykorzystać śledzenie ruchów Joy-Conów. Mam nadzieję, że The House of the Dead osiągnie taki poziom sprzedaży, który zachęci producentów do odświeżenia także Virtua Cop 2, no i że powstanie nakładka zmieniająca kontroler Switch w pistolet. The House of the Dead. I shall destroy everything. Tydzień później, 14 kwietnia, po mniej więcej roku od premiery na PC i Switcha, Road 96 trafi w końcu do dumnych posiadaczy PlayStation 4, 5, Xboxa One oraz Xboxów X i S. Bardzo dobrze przyjęta przez graczy i krytyków przygodówka, w której kilka postaci próbuje wydostać się z kraju rządzonego przez tyrana. Nie wszystkim się jednak uda. Przeskakując z jednego bohatera do drugiego, będziemy mogli jechać stopem, a jeżeli kasa pozwoli, to może wziąć autobus, a po drodze spotkamy menażerię ciekawych i niekiedy zwariowanych postaci. Dużo dobrego słyszałem o tym tytule, ale póki co się za niego nie wziąłem. Mam nadzieję, że pojawienie się wersji na konsolę Sony zmotywuje mnie do sięgnięcia po ten tytuł. Where do you think you're going? Once you've discovered Petria's beauty, you'll never want to leave. – 21 kwietnia pojawi się w końcu Chernobylite w wersji na konsolę nowej generacji. Będzie to darmowy update dla wszystkich posiadaczy wersji na PlayStation 4 i Xboxa One. Jakiś czas temu zrobiłem sobie przerwę od Chernobylite i myślę, że po update'cie będzie wspaniała okazja, aby wrócić do tego tytułu. Forming hostile groups. But it's changing every atom of your body. I can't help you. You're on your own. Hunt them down, all of them. Louis,
before it's too late. I na sam koniec 29 kwietnia kolejna premiera na Switcha. Kolejny remaster można powiedzieć, bo przeniesienie turbopopularnego Wii Sports na nowszą generację konsoli Nintendo. W Nintendo Switch Sports na start dostaniemy 3 dyscypliny: tenis, kręgle oraz chambara, czyli coś na kształt walki gladiatorów. Nie za dużo, ale w następnej kolejności mają wjechać piłka nożna, badminton znany również jako bagminton, a także siatkówka. A w drugiej, podobno darmowej aktualizacji, ma się również pojawić golf. Będzie można grać w kilka osób na tej samej konsoli, ale także przez neta. Chyba się skuszę, chociaż muszę przyznać, że pewnie taniej byłoby kupić używane Wii oraz grę w starszej wersji. Motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. No i to by było na tyle na kwiecień. Dajcie znać, na jakie tytuły wy czekacie, a ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę lub w dół, albo może nawet zasubskrybować mojego kanału. Do usłyszenia. Cześć, cześć!